Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Brighton, jak zwykle, w ten piękny, słoneczny dzień. Słońce jest jeszcze dość wysoko, ale to nie będzie nam przeszkadzać, ponieważ testuję dzisiaj film czarno-biały. To jest Berlin 400 od Lomography. Berlin 400 to jest tak naprawdę film Orwo 75, przepakowany przez Lomography, ładnie obrandowany. Liczę na to, że uda nam się zrobić fajne filmowe kadry. Pozuje mi dzisiaj Jasmin, która przyniosła ze sobą kilka fajnych strojów. I też zaraz przed wyjściem, jak zobaczyłem właśnie jakie są propozycje ubiorów, to stwierdziłem, że grzechem byłoby nie zrobić jakiegokolwiek zdjęcia w kolorze, więc mam ze sobą jeszcze średnioformatowego Starta i film Fuji 160, który też będę używał po raz pierwszy. O, jakie tu opakowanko ładne. And 108 and 3, 2, 1, go. Perfect. Thank you. Dawaj, Janek. Jako że mam tutaj film czarno-biały, to przyniosłem ze sobą pomarańczowy filtr i zrobimy teraz zdjęcie z tym pomarańczowym filtrem, który po pierwsze odetnie trochę światła, więc będę mógł trochę otworzyć przesłonę, a po drugie niebieskie niebo, niebieskie morze powinno wyglądać bardziej dramatycznie z tym filtrem. Stary filtr pomarańczowy z fabryki polskich zakładów optycznych. Nie chcę się wkręcać w przejściówkę. Okazało się, że filtr pomarańczowy nie przyciemnił za bardzo ani rozpalonego południowym słońcem nieba, ani morza. Za to wyraźnie rozjaśnił skórę i czerwone usta Jasmin. Lomography Berlin 400 dowiódł zaś, że ma szeroką rozpiętość tonalną, bo na zdjęciu widoczne są szczegóły od zacienionej twarzy do jaskrawo oświetlonego morza. Na niebie szczegółów nie ma, bo nie było ich również w rzeczywistości. Uduszę się swoimi aparatami. To byłaby piękna śmierć, ale jeszcze nie dzisiaj. Let me focus. Nie będę udawał. Większość czarno-białych filmów wygląda na moje oko niemalże identycznie i gdyby ktoś dodał odpowiednio dużo kontrastu do Lomography Berlin 400, to z powodzeniem mógłbym im mówić, że to Tri-X. Ale z kolorowymi filmami to zupełnie inna sprawa. Tutaj mam swoich faworytów i mogę powiedzieć jedno. Już od pierwszej rolki Fuji 160 stał się jednym z nich. Piękne, nasycone i wierne rzeczywistości kolory, ale przy zachowaniu w miarę delikatnego kontrastu. Taka portra tylko od Fuji, czyli piękna, ale mniej żółta. Tu znalazłem fajne drzwiczki, i taki cień skośny, który spróbuję jakoś wykorzystać na zdjęciu. Zmienię zaraz obiektyw na 35 i ważna rzecz, którą należy wspomnieć. Otóż dzisiaj te wszystkie piękne ujęcia są dzięki uprzejmości Ewy, która chodzi, nagrywa i pomaga nam nosić też plecaki, więc dużo rzeczy naraz.
Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z większości zdjęć, jakie tego dnia zrobiliśmy na Berlin 400. Niestety z jakiegoś powodu wiele zdjęć miało skazy, których nie dało się do końca usunąć, jak na przykład to zdjęcie na schodach. Czy to wina negatywu, aparatu, czy wołania w labie? Nie wiem. Również ten portret Jasmin, który jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych zdjęć z sesji, ma widoczne poziome linie. No ale to na pewno będzie temat na większe śledztwo. Tak naprawdę większość moich uwag co do Berlin 400 odnosi się do tego, co działo się już po zrobieniu zdjęć. Na przykład podobnie jak inne przebrandowane filmy, nie ma on żadnych napisów na negatywie, które mogłyby ułatwić ustawienie go w masce skanującej, kiedy już zapomniało się pierwotnej orientacji i kolejności zrobionych zdjęć. Inna sprawa, że piekielnie zwijał się podczas skanowania i trzeba było przytrzymywać go do ostatniej chwili przed nałożeniem maski do skanowania. Kiedy jednak wyciągnąłem go po kilku tygodniach, żeby popastwić się nad nim na wizji, był już należycie płaski i posłuszny. Rada na przyszłość: nie skanować zaraz po odebraniu z wywołania. No ale wracając do zdjęć. No, słucham pańskiej trąby. A czekaj, zmienię tylko ekspozurę. Teraz zrobimy może mniej trochę fascynującą serię zdjęć, ale zrobię teraz 3 zdjęcia Jasmin na tle Brighton Pavilion z różnymi ustawieniami, żeby przetestować rozpiętość tonalną tego filmu. Najpierw zrobię zdjęcie poprawnie naeksponowane, a przynajmniej mam nadzieję, że takie będzie. Potem zrobię ciemniejsze, a potem jaśniejsze, prawdopodobnie o przesłonę albo 2. I zobaczymy, ile da się odzyskać z tego filmu, kiedy nie jest poprawnie naeksponowany. Najpierw zrobię zdjęcie z poprawną ekspozycją. Według światłomierza aparatu to jest przesłona 8, 1/1000. Okay, and now we're taking and 3, 2, 1. Okay, thank you. Teraz zrobię prześwietlone o 1 przesłonę, a więc z 1000 zmieniam na 1/500. Okay, right, and 3, 2, 1. Thank you. I teraz zrobię o przesłonę ciemniej, przy czym nie mam już zakresu, żeby był krótszy czas naświetlania zdjęcia, więc po prostu muszę zmienić na f16. Alright. And 3, 2, 1, go. Yeah, perfect. Thank you. A teraz założę na aparat pomarańczowy filtr, który powinien przyciemnić niebo i prawdopodobnie rozjaśni i skórę, i ubranie Jasmin.
Film skończył się na 34 klatkach, prawdopodobnie nawinąłem go bardzo zachowawczo, ale nauczony poprzednimi doświadczeniami, kiedy to na przykład film w ogóle mi się nie przewijał, a zrobiłem całą rolkę, no cóż, wolę być ostrożniejszy, a stracić te powiedzmy 2 klatki, jakoś to przeżyję. I jest. Pierwsza rolka Berlin 400. Teraz razem z innymi filmami, które mam już gotowe do wywołania, poleci do labu.